wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Cześć! Dzisiaj witam Was ze słonecznej wyspy szczęścia, czyli Aruby. Wyspy, która znajduje się niedaleko Wenezueli, bo przy dobrej pogodzie można zobaczyć właśnie wybrzeże tego państwa. To odległość raptem około 30 km. Zatem jesteśmy gdzie? W Ameryce Południowej. Biały piasek, słońce, piękny klimat. To jest to, co przyciąga tutaj wielu turystów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Widać to już nawet na lotnisku, gdzie terminal jest podzielony na dwie odprawy. Odprawa dla turystów z USA i odprawa dla wszystkich pozostałych. Także dotarliśmy po kilkunastu godzinach lotu z przesiadką w Amsterdamie i ruszamy zwiedzać wyspę i przy okazji się troszeczkę wychillować. Jako iż Aruba to przede wszystkim piękne plaże, to od tego właśnie postanowiliśmy rozpocząć przygodę z tą wyspą. Jesteśmy aktualnie na Palm Beach, jednej z najbardziej popularnych plaż na wyspie, tu również jednej z największych. Przy Palm Beach znajdują się wszystkie największe sieciowe hotele i są one umiejscowione w zasadzie w pierwszej linii brzegowej. Zupełnie inaczej niż na Eagle Beach, którą pokażę Wam w późniejszej części. Tutaj spędzają wakacje ci o, można powiedzieć, troszeczkę bardziej zasobnych portfelach. Bywa też tak, że potrafią przyjechać tutaj i cały urlop spędzić siedząc w hotelu i nie zgłębiając swojej wiedzy o tym, co Aruba potrafi zaoferować turystom. Mamy piękny piasek, mamy piękną pogodę, pięknie świeci słońce i mam nadzieję, że wykorzystamy ten czas na maksa. Sama nazwa plaży pochodzi jeszcze z wcześniejszych lat, gdy faktycznie w tym miejscu rosło mnóstwo palm. Na jednym z kanałów u Jairo, czyli chłopaka, który lokalnie opowiada o Arubie i o życiu tutaj, widziałem zdjęcia, które pokazywały, jak wcześniej wyglądało to miejsce. No obecnie oczywiście są palmy, ale bardzo dużą powierzchnię tych, nazwijmy to, lasów palmowych zajmują obecnie hotele. Czyli część tego środowiska została bardzo mocno przekształcona, bardzo dużą inwazję tutaj dokonały światowe sieci hoteli, no i stworzyły tutaj naprawdę raj dla turystów. No trudno się dziwić, bo krajobraz jest naprawdę przepiękny. Was to
Kilka praktycznych informacji, które powinniście mieć, zanim tutaj dotrzecie. Walutą obowiązującą na wyspie jest florian arubiański, natomiast bez problemu możecie tutaj płacić w amerykańskich dolarach. Bardzo szybko jednak przekonaliśmy się, że kurs oczywiście stosowany w sklepach, gdy płacicie dolarami, jest oczywiście mniej korzystny niż w przypadku, gdyby były to płatności dokonywane we florianach. Zdecydowaliśmy się więc wymienić dolary na floriany. Zrobiliśmy to w banku i też należy pamiętać, że w ciągu jednego dnia nie możecie wymienić więcej niż $500 na osobę. Obecnie, dzisiaj jak wymienialiśmy dolary, był kurs 1,77 floriana w stosunku do dolara. Także o tym pamiętajcie. Druga rzecz, co już zdążyło nas spotkać, to na wyspie lubi padać. Wyspa jest bardzo zielona, no i też przez chwilę zastanawialiśmy się dlaczego. Bardzo szybko okazało się to jasne. Pada deszcz, opady nie są może jakoś strasznie długie, ale są intensywne, więc jak szybko spadnie deszcz, szybko ta woda odparuje i ta zieleń na drzewach pozostaje. Bardzo fajnie się to prezentuje, robi naprawdę miłe wrażenie, przez to krajobraz na wyspie jest bardzo, bardzo przyjemny. Nie jest księżycowy, pusty, taki piaszczysty, tylko mamy fajne drzewa, mamy palmy i zdecydowanie stwarza to bardzo, bardzo miły klimat do odpoczynku. Pomiędzy plażą a hotelami jest zrobiony taki fajny deptak, którym spokojnie możecie przejść praktycznie cały odcinek równolegle do plaży, ale jego fajnym atutem jest to, że mamy drzewa z lewej, drzewa z prawej i gdy troszeczkę mocniej przypiecze Wam słonko, to możecie się tutaj schować na chwilę i spokojnie dotrzeć do miejsca, w którym na przykład zaparkowaliście samochód, czy też wrócić spokojnie do Waszego hotelu. Ciekawe jest też to, że pogoda potrafi tutaj się zmieniać w ciągu kilku chwil. Przed chwilą widzieliście, świeciło mocno słońce, byłem troszeczkę bardziej doświetlony. Teraz naszły nas chmury, jest chwila wytchnienia, nie ma takiej patelni, wieje wiatr i za chwilę znowu te chmury sobie odejdą i zrobi się naprawdę gorąco. Jest to fajne, bo jak lubicie sobie pospacerować po plaży, czy pozwiedzać różne części miejsc, do których docieracie, no to myślę, że fajnie, bo w takiej spiekocie trudno jest zwiedzać, trudno jest zaglądać do wszystkich miejsc, które chcielibyście zobaczyć, no bo szybciej się człowiek męczy. Natomiast tutaj właśnie fajne jest to, że jest słonko, które w tym momencie ostro doświetla, a za chwilę przychodzą chmury, które to wszystko zacieniają i tak w kółko. Podoba mi się. Dzisiaj wbijamy na Eagle Beach, plażę, która znajduje się najbliżej naszego hotelu. To plaża, na której rosną
najbardziej znane na Arubie drzewa. Pogoda, z jednej strony chmury, z drugiej strony słońce. To będzie dobry dzień. Idziemy. Div Tree. Jedno z najbardziej znanych drzew na Arubie. Jest to drzewo Fofoti, które w dość charakterystyczny sposób kieruje swoją koronę drzewa na południe. W ten sposób wyznacza naturalny kierunek wiatrów wiejących na Arubie. A wieje tutaj naprawdę mocno, ale przez to jest bardzo przyjemnie i ta spiekota staje się do wytrzymania. To drzewo, przy którym aktualnie ja się znajduję, rośnie na plaży Eagle Beach. Są tutaj takie dwa, są one jednak bardzo często oblegane. Ja jestem dość wcześnie rano, dlatego może powiedzmy ta aura dookoła mnie nie jest aż taka piękna, bo warunki są tak jak na Arubie. Raz słońce, raz wiatr, raz deszcz, co chwilę to wszystko się zmienia, ale ma to swój bardzo fajny urok. Także dziś Eagle Beach, dziś ta plaża na wyspie, a później zobaczymy, może jeszcze coś fajnego. Także ruszamy. Czekaj, tam jest drugie drzewo, a my idziemy na plażę, czyli tam. Eagle Beach to kolejna z najbardziej znanych plaż, znajdujących się w zasadzie w centralnej części wyspy. Jest położona blisko naszego apartamentu, bo mamy może, nie wiem, jakieś 500-600 metrów. Bardzo szybko w każdym bądź razie się tutaj dociera. A wyróżni się tym w porównaniu do plaży Palm Beach, że na Eagle nie ma tutaj tych takich wielkich hoteli. Cała plaża od pierwszych apartamentów, od pierwszych budynków przedzielona jest drogą. Dla mnie jest tutaj troszeczkę przyjemniej, troszeczkę spokojniej, a może faktycznie jeśli chodzi o samo wejście do wody, to tam jest troszeczkę takie przyjemniejsze, trochę łagodniejsze. Natomiast tutaj też jest całkiem fajnie i mam wrażenie, że w tej części są takie troszeczkę większe fale. Natomiast sam piasek jest tak samo ładny, też delikatny, bialutki. No dzisiaj akurat nie parzy w stopy, bo chwilowo zaszło słońce, ale jak wyjdzie, to na pewno trzeba będzie się mocno nasmarować. Odpoczywamy dzisiaj właśnie na Eagle. Fajne jest to, że mają tutaj naprawdę dużo miejsc parkingowych. Podjeżdżacie w zasadzie pod samą plażę i zawsze znajdziecie coś dla siebie. Więc czy na początku Eagle, czy na końcu Eagle spokojnie, śmiało podjechać można i tam sobie wypocząć. Zrobiłem jeszcze krótki spacer na plażę Manchebo, która jest takim naturalnym przedłużeniem Eagle Beach. Jest to taka fajna wypustka w morze, dość szeroka plaża z dużą przestrzenią otwartą i widać stąd cumujące w porcie statki. W tym przypadku widzę, że chyba jest jeden cruise zaparkował. Odwrócę kamerę, ale nie wiem, czy to będzie
widoczne dla Was. Bo stąd widać Oranienstad i tam widać stoi już jeden wielki wycieczkowiec. Także dzisiaj zwiedzanie stolicy sobie odpuszczamy, bo będzie multum ludzi. Pójdziemy tam w momencie, gdy żaden statek nie będzie cumował w porcie. Dzisiaj dotarliśmy do sanktuarium osłów. Jest to miejsce na Arubie poświęcone właśnie tym zwierzętom, które niegdyś pomagały ludziom w codziennym życiu. Transportowały towary z jednego miejsca wyspy na drugie, transportowały ludzi, pomagały im na co dzień. Teraz mają tutaj swoje miejsce, w którym żyją, w którym spokojnie mogą sobie funkcjonować, a turyści mogą przyjechać, zobaczyć, pogłaskać, pokarmić i spędzić miło w tym miejscu czas. Całość położona jest bardzo fajnie, bo dookoła mamy góry i jak się wjeżdża tutaj w to miejsce, to ewidentnie widać całkiem inny krajobraz wyspy. Idziemy zatem na karuciołki. Tutaj, jak już wejdziemy w głąb, mamy takie miejsce, w którym możemy dostać pokarm, między innymi marchewkę i dać jeść osiołkom. No z mojej perspektywy bardzo fajne miejsce, szczególnie jeśli przychodzicie tutaj z dzieciakami, to jest to dla nich niesamowita frajda. O, tu na miejscu możemy kupić jedzonko za jednego bądź za $3 i pokarmić osiołki. O, taki o tu chodzi za nami, bo mu trochę karmy daliśmy i teraz cały czas tu będzie za nami chodził, co? Aha. Tak? No, będzie chodził. Ja mam tu karmę. Chodź tu, młoda, do mnie. Taka. Co ty? Buziaka byś chciał, tak? Patrzcie, śmieszna sprawa, bo dałem karmy trochę, już mam całą armię tutaj. O, patrzcie, co to się zadziało. Spokój. Spokój. Ale heca, wystarczyło, że trochę jedzenia miałem. Patrzcie, ile ich się tutaj zjawiło. Raz, dwa, 3, 4. Wszystkie przyszły do mnie tutaj. Kamery nie zjadamy, dobra? Umawiamy się, że kamery nie zjadamy. Kolega tutaj ewidentnie chce. Już? No, koniec, koniec. O, jest też miejsce, w którym możemy później sobie spokojnie umyć ręce po karmieniu. O, z takiej opcji właśnie tutaj teraz skorzystamy i lecimy dalej. Jeśli będziecie na Arubie z dziećmi, no to to miejsce musi zostać przez Was odwiedzone. Daje dużo radości, zabawy i naprawdę miło można spędzić czas. Polecam.
drodze do Natural Bridge możemy spotkać właśnie tego typu atrakcje. Pięknie położona plaża, wzburzone morze, rewelacja. Dotarliśmy do Natural Bridge Aruba. Droga bardzo fajna, lekka, przyjemna, przystępna, także spokojnie autkiem z wypożyczalni tutaj jak najbardziej dotrzeć można. Tutaj mamy toalety, mamy miejsce, gdzie możemy kupić pamiątkę i zamówić sobie, zorganizować tour po okolicznych atrakcjach, a my idziemy zobaczyć most. I niestety wszystko byłoby super fajnie, gdyby nie to, co człowiek zrobił w tym miejscu, czyli cały bałagan, plastik, kawałki papieru, słomki, wszystko co wyrzuciliśmy, wszystko tu pływa. Wstyd. Pięknie, morze z prawej strony wielkie, wzburzone, no tylko pod nogi troszeczkę trzeba uważać, bo mamy, o, jak widzicie, skałki, więc buty przygotujcie sobie dobre, jeżeli chcecie tu dotrzeć, i spokojnie możecie przyjść, posiedzieć i podziwiać piękno natury. Zdecydowaliśmy się z Kornelką na wizytę. Gdzie? Na Palm Island. Palm Island. Mieliśmy odwiedzić Vacation Park, ale niestety okazało się, że otwarty jest tylko i wyłącznie w weekendy. No więc musieliśmy zmienić plany. Co prawda jest późno, więc może być tak, że flamingów już nie zdążymy zobaczyć, ale mam nadzieję, że przynajmniej miło spędzimy razem czas. Także płyniemy tam. Jesteśmy w środku tygodnia, więc na parkingu było nie za dużo samochodów. No i mam nadzieję, że tak samo będzie też na wyspie, bo jak byliśmy tutaj przypadkiem w weekend, no to parking był tak pełny, że raczej wizyta na wyspie to byłby słaby pomysł. Mam nadzieję, że będzie fajnie. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. Ale mieliśmy farta, bo przybyliśmy z Kornelką dość późno, ale pan był na tyle miły, że pozwolił nam jeszcze wejść i będziemy mieli chwilę, żeby zrobić sobie fotkę z flamingami, także może się okazać, że to był jednak całkiem dobry pomysł. Super nam się udało. So take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Oh. Dochodzi godzina 16:30, więc jest już spokój, już prawie wszyscy, którzy przyjechali tutaj z biurami podróży, uciekli do swoich hoteli. Dlatego najfajniej jest przyjechać swoim samochodem, tak jak my zrobiliśmy. Wtedy mamy jeszcze krótką chwilkę, żeby sobie przejść, wychillować się, zrobić ostatnie zdjęcia z flamingami i wrócić. Co prawda byliśmy krótko, ale dość intensywnie. W sumie to nic dziwnego, że można tu przyjechać na cały dzień i cały dzień tutaj spędzić, bo
A w cenie dla osoby dorosłej $109, dla dziecka $85. Mamy snorki, mamy banana ciągniętego za motorówą, mamy flamingi, mamy zjeżdżalnię, mamy jedzenie, mamy picie w zasadzie nieograniczone. Także myślę, że jest całkiem spoko. No moja Kornelka zadowolona? Tak, na bananie było ekstra, ale było strasznie. Zbieramy manatki i pomału ruszamy do hotelu, żeby no po tym intensywnym dniu troszeczkę odpocząć. Także to miejsce ja osobiście na wypoczynek na Arubie polecam. Nawet jeżeli porównamy cenę, którą musimy tu zapłacić za cały dzień do jakości, to moim zdaniem warto, jest spoko. Whatever we would do, we do it just for fun. You only get so many trips around the sun. Jak widać, łódka powrotna pełna ludzi. Ale ja się w sumie nie dziwię, bo jeżeli to jest ostatnia, to każdy chciał wykorzystać czas na maksa. Jeszcze pogoda dzisiaj no, dopisała czas. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we'll turn. Manguelhalto. Mała lokalna plaża położona pośród budynków. Łatwo tutaj się dostać. W zasadzie kilka plaż niżej mamy Baby Beach i Rogers Beach, ale tutaj jest takie fajne miejsce do snorkowania. Jest woda dość płytka, w okolicach mamy las namorzynowy, a woda jest przejrzysta, mamy trochę cienia, mamy, jak widzicie, stoją tutaj budki takie zacienione. Ludzi no dzisiaj praktycznie nie ma, ale jest czwartek. Jest czwartek, więc środek tygodnia i praktycznie nie ma nikogo. O, tu widzicie, tu są drzewka. Tak wygląda parasol, no już lekko nadszarpnięty zębem czasu, ale jeszcze jest całkiem trochę cienia daje, więc można schować się przed promieniami słonecznymi. Tu mamy drugą część, drugi kawałek tej plaży. Widać, że trochę ludzi już to przyszło sobie trochę powypoczywać, posiedzieć, ale jest piekielnie wiecznie dzisiaj. Pogoda zrywa kapelusze z głów. Ale tutaj mamy fajny taki prześwit pomiędzy drzewami i jest tam wejście do morza. Także zaraz podejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Jest tu płytko, ale dzisiaj przez to, że wietrznie, no to morze jest dość wzburzone. Widzicie łagodne zejście do morza pomiędzy lasem namorzynowym. Fajne miejsce, żeby się trochę schronić przed słońcem. Paradise, all I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Widzicie, zawsze gdzieś w tym pięknie musi być druga strona medalu. Tutaj widać, jak wzdłuż drogi biegnie rurociąg. Najprawdopodobniej z paliwem, bo Aruba przecież jest producentem ropy naftowej. W okolicach wyspy stoją przynajmniej dwie są widoczne na morzu platformy wydobywcze. W południowej części znajduje się rafineria. Właśnie zmierzamy do Baby Beach i to będzie
widoczne miejsce bezpośrednio z plaży. Także tu mamy plażę, tu mamy rafinerię, tu jak widzicie biegnie rurociąg. No coś za coś. Z jednej strony tam na północnej części tak piękne Palm Beach z wielkimi hotelami, Eagle Beach później z troszeczkę tymi bardziej kameralnymi miejscówkami. No i tutaj ta południowa część, taki no dla mnie już troszeczkę inny świat. Całkiem inaczej to wygląda. O wielu rzeczach, które tutaj są widoczne, nikt nie mówi, nikt nie pisze, nie wiadomo dlaczego. Może faktycznie trzeba byłoby bardziej się zagłębić, żeby trochę tych informacji więcej znaleźć. No ale no, trzeba pamiętać, że zawsze jest gdzieś drugie dno. No, w tym przypadku tym drugim dnem jest ta przemysłowa część wyspy właśnie z rafinerią. O i zobaczcie ten krajobraz, tak? Tu plaża, tu morze, piękne drzewo, a przed biegnie sobie rurociąg. Widzicie, tutaj już troszeczkę inna Aruba. O, tutaj te rurociągi, o których Wam mówiłem. Chatki. Miejsce, w którym statki wypływają na połów. Tam jakaś w oddali, nie wiem czy to chatka rybacka czy co, nie mam zielonego pojęcia. No, ale wygląda to już zdecydowanie inaczej niż te wszystkie pocztówkowe widoki, które mamy z Aruby. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing, amazing. I could stare into your eyes for hours and hours. Everything is kinda hazy. We're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying, so I'm just gonna hold you closer. You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. Baby Beach to jedna z kolejnych pięknych plaż na Arubie, położona w południowej części wyspy. Ponoć jest to ulubiona plaża lokalsów. No w sumie ja się nie dziwię, bo skoro większość z nich mieszka jednak w tej części wyspy, no to tutaj mają najbliżej. Byliśmy na tej plaży w weekend. Był tu naprawdę tłum. Trudno było znaleźć kawałek miejsca dla siebie. Teraz jestem w środku tygodnia i jak widzicie jest dużo przyjemniej. Jest mniej ludzi. Spokojnie można sobie pospacerować, popływać. Sama plaża jest otoczona tak jakby naturalnym falochronem, przez to ta największa woda, największe fale nie wdzierają się tutaj do środka, więc jest w miarę bezpiecznie, przyjemnie i dość płytko. Także jeżeli na przykład chcecie wybrać się gdzieś z dzieciakami, no to to miejsce myślę, że jest zdecydowanie dla Was, ale polecam przede wszystkim w środku tygodnia, bo tak jak powiedziałem, w weekend jest tutaj dziki tłum.
patrzy na nas rafineria. No naturalny krajobraz Aruby. Naturalne powiązane z tym, co zbudował człowiek. Tak było, jest i będzie. No niemniej jednak moim zdaniem akurat to miejsce warte do odwiedzenia. Z tym, że dzisiaj, no jak widać, paskudnie wieje. It's like we're in paradise, like we're in paradise, yeah. Dotarłem właśnie do miejsca, które nazywa się Spanish Lagoon. To przynależność do Parku Narodowego Aercock i w tym miejscu mają lęgowiska ptaki. To taka bardzo zielona część w środku wyspy ze zbiornikiem wodnym. Bardzo ładnie wyróżnia się na tle tego krajobrazu i mamy tutaj coś w rodzaju jakby, no wydaje mi się, że chyba rzeką można to śmiało nazwać, albo kawałkiem rzeki, bo tutaj się zaczyna i płynie prosto do morza. Widoki sami zobaczcie. To też ciekawa sprawa, bo dotarłem do takiego miejsca, gdzie są kaktusy, ale całe oblezione są jakimiś lokalnymi ślimakami. O, tak jak na przykład tutaj. Jest ich tu multum. Nie wiem, czy to widać do końca na ujęciu, ale naprawdę. Jeszcze jedna rzecz. Idąc tą ścieżką, weźcie sobie raczej jakieś przyzwoite obuwie. Ja co prawda mam sandały, ale z grubą podeszwą, ale już parę razy zdążyłem sobie wbić w podeszwę kolce te cierniowe. Na szczęście nie przebiły podeszwy na tyle, żeby ukuć mnie w palucha, ale jak odwróciłem buta, no to powiem Wam, że było tego naprawdę sporo, więc uważajcie. I taka dość dziwna sytuacja, bo dotarłem właśnie do mostu. No i tak, chciałbym przejść na drugą stronę rzeki, ale nie ma tutaj chodnika, więc pozostaje mi co? No chyba muszę zawrócić, odpalić auto i przejechać na drugą stronę rzeki. Nie ma innego wyjścia, zatem wracam. Tu przy Spanish Lagoon jest także stara kopalnia złota, a w zasadzie jej ruiny. Znajdują się za moimi plecami i teraz tam właśnie pójdziemy. Więc jak już tu docieramy do Spanish Lagoon, to przy okazji zajrzyjmy właśnie do starej kopalni złota.
zabytkowa kopalnia złota Bushili. Zastanawiam się, dlaczego wszyscy, którzy odwiedzają Arubę, odwiedzają kopalnię złota na plaży. Tu jest druga, nieco inna, ale no moim zdaniem równie ciekawa też z jednego względu, że można tutaj właśnie, w tej kopalni spotkać sowy, które żyją na terenie rezerwatu Spanish Lagoon. Między innymi, chociażby dlatego warto byłoby tutaj zajrzeć. Dzisiaj wieje przeokrutnie, wszedłem na górę i naprawdę wiatr zrzuca kapelusz, ale powiem Wam, że widoki to jest to, co ja akurat lubię, więc w tym miejscu czuję się usatysfakcjonowany i mogę tę miejscówkę na krótki przystanek podczas Waszej podróży po Arubie polecić. Na chwilę spaceru, chwilę wyluzowania, w połączenie tego ze spacerem po Spanish Lagoon wzdłuż rzeki. Super, fajny kontakt z naturą, ptaki, śpiew, jaszczurki przeróżnej maści, no i sowy, które udało się zobaczyć. Co prawda tylko 2 sztuki, no ale zawsze to coś. Zwiedzamy farmę motyli. Wejściówka dla dziecka $8,50, dla seniora 13, dla osoby dorosłej 16. Maski dziś obowiązkowe. Mamy przewodnik w języku angielskim i fajny bonus, który dostaliśmy na początku, że jeżeli spędzamy tutaj jeszcze kilka dni, to możemy na jednym bilecie powrotnym wejść tutaj za darmo. Zatem ruszamy podziwiać piękno motyli. Na szczęście w środku masek nosić nie musimy, jest fajnie, przyjemnie, lekko wilgotno, zwiedzamy. Natomiast zrobienie zdjęcia tutaj motylkowi graniczy z cudem, bo poruszają się naprawdę mega szybko. Tutaj to było fajne miejsce, warto było odwiedzić. Joshua opowiedział nam o stadiach rozwoju motyla, trochę o historii wyspy, trochę o tym, jak wygląda jego praca. W końcu mieliśmy możliwość spotkania lokalsa i wymiany kilku zdań o tym, jak to naprawdę tutaj jest. I faktycznie tej amerykanizacji jest tutaj bardzo, bardzo dużo i wyparła praktycznie to, co było lokalne. Wskazał nam kilka miejsc, gdzie możemy spróbować lokalnych potraw i mam nadzieję, że uda nam się do nich dotrzeć i zobaczyć, czym tak naprawdę albo co jest taką ichniejszą potrawą narodową. Także tutaj, jeśli chodzi o motyle, ja polecam. Dzisiaj pojechaliśmy do parku Erkok i pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to jaskinia Kładirikiri. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. W środku trochę ciemno, ale może będzie coś widać. Następną jaskinią na naszej trasie jest
naturalnie Fountain Cave. Taka jedna z najbardziej znanych jaskini tutaj na Arubie, w której jest bardzo wiele stalagmitów i stalaktytów. I są takie też, jak tu widzicie, specyficzne ścieżki, którymi poruszają się turyści. Idziemy zobaczyć do środka. Plaża Prince w Parku Narodowym Erkok. Tutaj morze naprawdę pokazuje swoją moc. Trzeba uważać i w tym miejscu jest kategoryczny zakaz kąpieli. W sumie to wcale się nie dziwię. Skuszeni wieloma opowieściami dotarliśmy dzisiaj do restauracji The Rover. Na początku myśleliśmy, że to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, ale generalnie muszę Wam powiedzieć, że jedzenie tutaj jest naprawdę super, a jeśli chodzi o porównanie jakości jedzenia do ceny, to jest naprawdę rewelacja. W mieście Foral-Niestad, czy tu gdzie my jesteśmy, przy samym Eagle Beach, trudno jest dostać tak dobre jedzenie za tak przyzwoite pieniądze. Dzisiaj na przykład za 2 ryby i kilogram krewetek, frytki, platana, sosy, 2 sałatki vinaigrette zapłaciliśmy $57. No to jest naprawdę bardzo, bardzo rozsądna cena i pokażę Wam później, jak to wszystko zostanie podane, bo podane jest w takich koszyczkach. Ja osobiście rekomenduję jeść palcami, bo widelce do niczego się kompletnie tutaj nie przydadzą. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie całe jedzenie jest oprawiane. Tutaj dociera i wstępnie tutaj jest myte, czyszczone i dalej trafia do dalszej obróbki na kuchni. Jest świeżo, jest smacznie i naprawdę moim zdaniem jest to miejsce warte polecenia. Dzisiaj dotarliśmy tutaj w weekend, no i jak widać restauracja jest pełna. Mamy numerek 50, więc chwilę pewnie poczekamy na to, aż nasze danie zostanie podane. Natomiast byliśmy tutaj dzień wcześniej, w środku tygodnia to był, znaczy nie w środku tygodnia, był to generalnie piątek i czekaliśmy może 15 minut, aż całe danie zostało podane. Wszystko idzie szybko, sprawnie, zresztą większość dań jest prostych. No, mamy jeden składnik, kilka przypraw, wszystko w gorącym oleju smażone, także szybko, sprawnie. No, mam nadzieję, że dzisiejsze danie też będzie nam smakowało. O, taki oto talerz dostaliśmy. Tam w środku nasza rybka, nasze krewetki, nasze bataty i frytki i sałatki. No to co? Paluchy w ruch. No, spędziliśmy tutaj dłuższą chwilkę, żeby zjeść to, co nam nałożyli. No, chwilę zajęło, a kolejka wciąż stoi tutaj do baru. Kuchnia w poniedziałek zamknięta, więc jeśli chcecie popróbować, to od wtorku do niedzieli. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy dzień i wracamy do hotelu. Znów na lotnisku w Foral-Niestad. To czas na małe podsumowanie naszej podróży na Arubę. Jeżeli szukasz pięknych plaż, świetnej pogody i odpoczynku, no to jest to miejsce ewidentnie dla Ciebie. Natomiast jeżeli wcześniej byłeś, nie wiem, w Tajlandii, na Filipinach, w Wietnamie i oczekujesz, że
tak głęboko doświadczysz takiej lokalnej społeczności, no to niestety na Arubie będzie z tym ciężko. Ciężko również będzie z lokalnymi potrawami, z lokalnym jedzeniem, bo wszystko zostało bardzo, bardzo mocno wyparte przez Amerykę. Bardzo ważna rzecz, moim zdaniem, na początku myślałem, że nie będzie to potrzebne, ale bardzo szybko okazało się, że bez lokalnej karty SIM korzystanie z internetu w naszym apartamencie no było praktycznie niemożliwe. Ja kupiłem SIM-kę od Digicela. Sama karta SIM kosztuje $16 i w zasadzie jest doładowana takim planem 3-dniowym, w którym macie do wykorzystania 3 GB. Później ja osobiście skorzystałem z takiego automatycznego odnawiania planów, które kosztowały 12 florinów na 3 dni i wówczas 30 GB internetu w zasięgu sieci LTE. Ważne, w zasadzie w większości części wyspy zasięg LTE jest dostępny, więc te gigabajty spokojnie powinny Wam na długo wystarczyć. No nam przydały również się na sam koniec na lotnisku, bo musieliśmy wypełnić kartę przylotu, kartę pasażera. W każdym razie generalnie w większości przypadków zawsze odbywa się to po powrocie na lotnisku w kraju docelowym, natomiast tutaj pani na kontroli nie chciała nas bez tego dokumentu przepuścić, więc musieliśmy go ad hoc wypełnić. Dzięki temu, że mieliśmy swój własny internet, zrobiliśmy to szybko, sprawnie, nie blokując kolejki i no jesteśmy już, jak widzicie, w terminalu odlotów przy gate'cie akurat B. My będziemy lecieć z gate'u A do Amsterdamu i z powrotem do Warszawy. Zatem, tak jak powiedziałem, słońce, piasek, piękna pogoda, przejrzysta woda, Aruba. Tak, co innego Aruba. Ocencie sami. Dzięki, miło było Was widzieć. Do zobaczenia.